Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz podanych o inflacji z USA. To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam do tego, żeby się zapisywać na XTB Investing Masterclass. To wydarzenie już w listopadzie będzie miało miejsce. Link w opisie. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz podanych o inflacji z USA. Najciekawszym wydarzeniem końcówki tego tygodnia były dane o inflacji PCE. To jest ulubiona miara inflacji Fedu, dlatego też rynek będzie na nią zwracał szczególnie dużą uwagę, ale w pierwszej kolejności sprawdźmy jeszcze raz, jak zachowuje się ten bardzo prosty model, gdzie widać, jak zachowuje się inflacja w Stanach Zjednoczonych, inflacja konsumencka względem tego, jak zachowuje się ropa naftowa. I widzimy, że każdy ząbek wzrostowy na cenie ropy naftowej powodował wzrosty inflacji, a każdy spadek inflacji był powodowany tym, że ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych, która jest handlowana, ropa WTI, spadała. Więc to powiązanie jest widoczne jak na dłoni. No i teraz, kiedy na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ropa naftowa wyraźnie poszła w górę, więc można było oczekiwać, że inflacja pójdzie w górę. A co się okazało? Inflacja jest dokładnie na tym samym poziomie, jak zakładały prognozy, ale jest niżej niż miało to miejsce w sierpniu, co oznacza, że wpływ zachowania ropy naftowej na inflację PCE nie jest aż tak duży. Ten ząbek tutaj, jak widzimy na wykresie, jest bardzo, ale to bardzo ograniczony. Dlatego też te dane mają dzisiaj potencjał ku temu, żeby wywołać zmienność na rynkach finansowych. Jeżeli oczywiście temat związany z inflacją cały czas jest przez rynki finansowe rozgrywany. I czy faktycznie tak jest? Zwróćmy uwagę, jak zmieniły się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Względem tych odczytów jeszcze parę godzin temu zmniejszyły się tylko o kilka punktów bazowych oczekiwania co do tego, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, i w momencie tworzenia tego wpisu jest niecałe 30% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych, a na tym spotkaniu w przyszłym tygodniu, 1 listopada, jest niecałe 2% szansy, że będzie podwyżka stóp procentowych, więc jak widzimy, znaczenie tych danych na razie na perspektywy co do przyszłej stopy procentowej są niewielkie i tylko w lekki sposób oddalają perspektywę kolejnej jastrzębiej decyzji banku centralnego. Dlatego też może dzisiejsze dane mogą być przyćmione innymi wydarzeniami, czyli geopolityką na rynkach finansowych. To będziemy dzisiaj rozstrzygać. Dla mnie, moim zdaniem, dane są jednak zaskoczeniem, ponieważ pokazały, że wbrew temu, jak zachowuje się inflacja konsumencka, ta ulubiona miara inflacji Fedu, czyli inflacja PCE, nie pokazuje jakiegoś mocniejszego wzrostowego odbicia na fali tego, jak zachowuje się ropa naftowa. To jest dobra wiadomość i teoretycznie, moim zdaniem, gdyby nie było ryzyka geopolitycznego, to te dzisiejsze dane powinny dać nam spadek rentowności amerykańskich obligacji, wzrost indeksów giełdowych. No i czy tak faktycznie będzie, to jest uzależnione od tego czynnika, który także jest teraz w tle, czyli ryzyka geopolitycznego, tego, że na przestrzeni następnych dwóch dni, kiedy rynki finansowe nie pracują, może się bardzo wiele wydarzyć. Dlatego też jestem dzisiaj bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, która strona zwycięży, ponieważ gdyby się okazało, że popyt jednak ryzyko atakuje i ta reakcja jest taka, jak przed chwilą powiedziałem, sygnalizowałoby to naprawdę napływ popytu na ryzyko i chęci na to, żeby spróbować zagrać bardziej agresywnie przez świat wszystkie aktywa, które są związane z ryzykiem. W tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy taką bardzo dużą zmienność na różnych klasach aktywów, czynniki związane z losowością, czyli ryzyko geopolityczne, to ten materiał, jak myślą profesjonalni traderzy, jest fantastyczny i warto się z nim zaznajamiać. Przypominam, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, by zwiększyć szanse na sukces i zmniejszyć szanse na porażkę własnych inwestycji. Te materiały są, przypomnę, podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I teraz, kiedy znamy już te dane makroekonomiczne, rzućmy okiem i zróbmy taki szybki przegląd rynków finansowych, co może się wydarzyć, zwłaszcza pod względem tego,
co będą nam implikowały, jakie wnioski będą wysuwane po kształcie świec tygodniowych, ponieważ pamiętajmy, że dzisiaj kończymy także tydzień i wydarzenia, zamknięcia będą dla bardzo wielu inwestorów dobrą, niezwykle interesującą wskazówką na przyszłość. Najważniejsze to, co teraz będzie się działo na amerykańskich obligacjach. Jeżeli popyt na ryzyko ma zaatakować, jeżeli już zostaną zdyskontowane ryzyka geopolityczne, to fakt, żeby nie doszło do dalszej przeceny amerykańskich obligacji, czyli żeby rentowności nie poszły w górę. A na chwilę obecną jesteśmy cały czas pod poziomem 5%, dlatego też moim zdaniem scenariusze zachęcające do ryzyka wciąż istnieją, chociaż warto także pamiętać, że rynek będzie się bał tego, co może się wydarzyć przez kolejne 2 dni, kiedy rynki nie funkcjonują, kiedy nie będą mogły dyskontować napływających informacji. Dlatego też moim zdaniem dzisiejsza sesja może mieć raczej przebieg negatywny niż pozytywny. Rynki ewidentnie czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie i to jest teraz te wydarzenie z geopolityki, które kształtuje percepcję. Jednak dane o inflacji mają także potencjał do wygenerowania średnio- i długoterminowej tendencji na amerykańskich obligacjach. Dlatego też, jeżeli chcemy zobaczyć, jak rynek interpretuje te dane makroekonomiczne, to patrzmy, jak zachowują się amerykańskie obligacje względem tego kluczowego poziomu 5% na rentowności. Kolejny rynek, na który warto patrzeć, to oczywiście amerykański dolar względem euro. Wczoraj poznaliśmy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, poznaliśmy fantastyczne dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych za 3 kwartał. Dzisiaj mamy dane o inflacji, więc jeżeli tendencja na rzecz umacnienia amerykańskiego dolara ma być kontynuowana, jeżeli mamy nawrócić do tej tendencji, to spadek poniżej 1,05 powinien być obserwowany. Każde utrzymanie nad tym poziomem będzie według mnie interpretowane jako zachęta do wywołania korekty przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Każde wyjście nad poziom 1,06 będzie sygnalizowało, że popyt na rzecz euro zaczyna dominować, a wyjście nad poziom 1,0650 będzie już ewidentnym sygnałem, że rozpoczyna się gra przeciwko amerykańskiemu dolarowi i tak będę się pozycjonował mentalnie względem amerykańskiego dolara, nie tylko podczas dzisiejszej sesji, ale oczywiście także w kolejnych dniach, ponieważ jak widzimy tutaj od kilku dni, kilku tygodni już jesteśmy w konsolidacji między tymi poziomami i nie widać już tej silnej wcześniejszej korelacji, czyli powiązania zachowania amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara. Jestem ciekawy, co się dalej tutaj wydarzy, ponieważ jest to także bardzo interesujące. I także zachęcam do tego, żeby patrzeć na zachowanie jena japońskiego względem amerykańskiego dolara. Poziom 150, na którym teraz jesteśmy, to miejsce, z którego rok temu poszła korekta. Bardzo wyraźna interwencja na rzecz umocnienia jena japońskiego. Jednak pamiętamy także o ścisłej korelacji jena japońskiego, pary dolar do jena i zachowania amerykańskich obligacji 10-letnich, a zwłaszcza spreadu między tymi obligacjami 10-letnimi amerykańskimi i japońskimi. Jeżeli doszłoby do korekty, czyli spadku rentowności amerykańskich obligacji, czyli wzrostu cen obligacji, to w takiej sytuacji byłoby to gigantyczne paliwo na rzecz korekty spadkowej, to w formie dynamicznej na parze dolar do jena oraz także do fali umocnienia jena względem innych walut. Dlatego też te poziomy, na których teraz jesteśmy, warto ściśle monitorować i równolegle patrzeć, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Jeżeli ryzyko będzie cały czas dzisiaj, jeżeli inwestorzy będą się nastawiać na to, że ryzyka związane z weekendem będą duże, to raczej dzisiaj będziemy zamykać tydzień na indeksie Standard & Poor's wyraźnie poniżej poziomu 4200 punktów. Jeżeli tak się stanie, to rynek zobaczy, że wybijamy się dołem z tegorocznego kanału wzrostowego, przebijamy średnią 200-sesyjną, a to może dać cofnięcie w rejon 3940, gdzie mamy średnią kroczącą, ale w ujęciu tygodniowym. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co też się dzieje na indeksie Standard & Poor's, ale moim zdaniem jest dzisiaj większa szansa raczej na negatywne reakcje niż pozytywne, jednak cały czas moim zdaniem jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo niż 50, 60, nawet 70%, że indeksy giełdowe na koniec tego roku na indeksie Standard & Poor's w Stanach Zjednoczonych będą wyżej niż ma to miejsce teraz, że będziemy raczej dążyć do wzrostów niż do spadków. Wystarczy, żeby teraz zniknęły ryzyka geopolityczne.
Indeks DAX zaczyna testować zniesienie 38,2% całej fali hossy, która na przestrzeni ostatnich kwartałów miała miejsce, więc te wsparcia, na których teraz jesteśmy, mają duże znaczenie, ale indeks w Europie powinien powielać to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, chyba że doszłoby do odwrócenia tendencji na euro-dolarze i w takiej sytuacji moim zdaniem byłby to sygnał, że będzie relatywnie silniejsza giełda w Niemczech, w ogóle parkiety w Europie niż te w Stanach Zjednoczonych. Globalne przepływy kapitału są tutaj po prostu niemiłosierne. I ryzyko geopolityczne, zachowanie amerykańskich obligacji i samego amerykańskiego dolara rzutuje także na zachowanie ceny złota. I w tym wypadku także będę patrzył, gdzie dzisiaj dojdzie do zamknięcia. Jeżeli cena złota będzie tworzyła zamknięcie tygodnia bardzo blisko tygodniowych maksimów, to moim zdaniem szansa na to, że będziemy skutecznie atakować psychologiczny poziom $2000 będzie ogromna i to moim zdaniem będzie scenariusz bazowy na kolejne dni i moim zdaniem naprawdę jest ogromna szansa, że faktycznie tak się stanie. I zobaczmy także, jak w ostatnich dniach, jak w ostatnich tygodniach kształtuje się korelacja zachowania amerykańskich obligacji względem amerykańskiego dolarowego indeksu oraz obligacji zabezpieczonych o inflację. W tym wypadku widzimy, jaka jest gigantyczna przewaga korelacji ujemnych z przewagą korelacji bardzo silnie ujemnych, ale w ostatnich dniach te korelacje zaczynają się wyraźnie zmniejszać. Jest to właśnie efekt tego, że mamy wzrost ryzyka geopolitycznego, konfliktu na Bliskim Wschodzie i w takiej sytuacji inwestorzy lubią bardzo złoto i taka reakcja, czyli dynamiczna faza umocnienia ceny złota, nawet równolegle do umocnienia amerykańskiego dolara i wzrostu rentowności występuje, stąd też zmniejszanie się tych korelacji, które są teraz widoczne na wykresie. I równolegle także cały czas zachęcam do monitorowania ceny miedzi, pomimo tego, że od miesiąca jesteśmy w konsolidacji nieco poniżej tego psychologicznego, ale ważnego poziomu oporu $8100. Jest on teraz wzmacniany przez najszybsze linie trendu spadkowego, więc gdyby doszło do pokonania tego oporu, sygnały prowzrostowe stałyby się faktem i zwiększałyby się także szanse na dalsze wzrosty indeksów giełdowych. Moim zdaniem warto w taki sposób rozpatrywać to, co się będzie działo i tak jeszcze bardziej zwiększać albo zmniejszać prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych, ponieważ miedź, jak to się mówi, ma doktorat z ekonomii, jest dobrym wyznacznikiem tego, jaki jest globalny popyt albo awersja do ryzyka. Plus równolegle patrzmy na zachowanie ceny ropy naftowej. Teoretycznie wzrost ryzyka geopolitycznego powinien doprowadzić do wzrostu ceny ropy naftowej, ale pomimo tego, co się ostatnio dzieje, kolejne dni, które wiążą się z ryzykiem geopolitycznym Bliskiego Wschodu, nie prowadzą wcale do przejścia poziomu $90, a to sygnalizuje, że za podażą stoją duże kapitały i one nie chcą doprowadzić do tego, żeby przekształcił się wzrost ceny ropy naftowej na wzrost oczekiwań inflacyjnych. Im szansą na to, żeby te rentowności amerykańskich obligacji spadały, jest to, że ropa naftowa utrzymuje się blisko poziomu $85 i raczej w ostatnich dniach dominuje nastawienie na spadki niż na wzrosty. Natomiast klasą samą w sobie w ostatnich dniach, już ostatnie 2 tygodnie, przynoszą nam dynamiczne zachowania ceny Bitcoina i w tym wypadku, jak widzimy, mamy pokonanie potężnego oporu $31 000. Rynek dynamicznie rośnie. Wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie także zachęcała do kontynuacji. W okolicach $36 000 mamy pierwszy opór, ale tak naprawdę moim zdaniem dopiero rejon $40 000 będzie miejscem, gdzie popyt może się zatrzymać. Dlatego też, jeżeli się okaże, że dzisiaj kończymy świecę tygodniową na rynkach regulowanych na Bitcoinie blisko tygodniowych maksimów, to szansa na to, że będziemy kontynuować tendencję wzrostową są bardzo, bardzo duże. Przypominam, lokalne czynniki związane z perspektywą awansu w kategorii aktywów na całym świecie, a do kategorii aktywów bardziej bezpiecznych tego Bitcoina, to jest jedna z tych głównych przyczyn, która teraz powoduje wzrost popytu na tą najbardziej popularną kryptowalutę i jeżeli ETF na Bitcoina stanie się faktem, to naprawdę awans tej kryptowaluty w świecie tradycyjnych
finansów stanie się faktem, dlatego też wzrost popytu może być obserwowany i kontynuowany i wyciskanie tej kryptowaluty na wyższe poziomy może mieć miejsce. Natomiast jeżeli rozpatrujemy krajowe aktywa, to moim zdaniem cały czas teza o tym, że popyt na ryzyko atakuje polskie aktywa jest uzasadniona. Nie widać ochoty na jakieś osłabienie krajowej waluty na rynku euro złotego, dolar złotego. Polskie obligacje są kupowane, ale klasą w sobie jest warszawska giełda papierów wartościowych. Jeżeli okaże się, że dzisiaj zamykamy tydzień nad poziomem 2100 punktów, to świeca tygodniowa będzie zdecydowanie faworyzowała scenariusze prowzrostowe. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy i cały czas daje ponad 80% prawdopodobieństwa, że na koniec roku będziemy wyżej na warszawskim parkiecie, że przed nami kolejne kwartały prowzrostowe. Jeżeli ryzyko geopolityczne teraz stanie się już przeszłością, to w takiej sytuacji uruchomi się kolejny dodatkowy popyt, który może wydźwignąć indeksy giełdowe w górę. Giełda nie chce spadać, drodzy Państwo, a stare rynkowe powiedzenie mówi, że jak coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. No i ja, mając ponad 20 lat doświadczeń na rynkach finansowych, tak właśnie uważam, że rośnie i to jeszcze bardziej prawdopodobieństwo optymistycznych scenariuszy na warszawskim parkiecie i dopiero przejście poziomu 2000 punktów mogłoby ten optymizm radykalnie zmniejszyć. W tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jak myślą zawodowi profesjonalni traderzy w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, naprawdę ten materiał warto znać, żeby zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na własnych kapitałach, a zmniejszać ryzyko porażki. Przypominam, te materiały oraz oczywiście wszystkie inne, plus link do tego, żeby zapisywać się na XTB Investing Masterclass, który już za kilka dni będzie miał miejsce, to wszystko jest tam na dole podlinkowane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć!